No hej, witam Was na tej ścieżce o tym, jak pomagamy sobie. Cały czas sobie pomagamy, bez względu na to, czy sobie siebie krzywdzimy, czy mówimy dobre słowa, bo przyszliśmy tutaj tylko po to, żeby się obudzić, a nie żeby osiągać ani robić rzeczy, które powodują, że inni tracą. Wyciskać z każdego jak sok z kamienia. Ale powiem Wam, że im bardziej patrzę, że umysł odpuszcza, bo i tak wie, że zrobię to, co zrobię, bo za tym lękiem znalazłem wielkość. Życie bez strachu wybieram. W tej rzeczywistości jest coś takiego, że sam mówię o swoim doświadczeniu i sam sobie pomagam. Nagrywam to dla siebie. Tak naprawdę, jak komuś mogę pomóc dzięki tym wypowiedziom, nakierować na coś, to jak najbardziej bierzcie. Bo tak buduję Nordic White West od podstaw, nie od 1000 godzin, które mówią, że muszę być ekspertem, żeby wyjść w ten świat, bo jak nie, to mnie zjedzą. No to niech mnie zjedzą, właśnie wychodzę. To jest najfajniejsze. Także powiem Wam, że im bardziej widzę, jak działa umysł, albo kierujemy tym wehikułem, tą maszyną, czyli tym awatarem, nakierowujemy mu, co ma robić, dajemy mu komendy myślami, słowami, uczynkami, to albo się nas słucha, albo wolnie postępuje sam. To jest tak śpiąca maszyna, która jest, jak włączysz autopilota, to ona ma programy z przeszłości, lęki, niepokoje, wątpliwości, ocenianie siebie i tak postępuje, jak program w komputerze. Nic już potem nie robisz. Nie jest łatwo przeprogramować ten komputer, ale jest to możliwe. Dlatego nie tylko ja jestem sam na tym świecie, który się przebudził, bo jest wiele takich osób. Pokazał mi to Jim Carrey. Wow, dziękuję mu za to świadectwo, bo powiedział, że nie istnieje i zrozumiałem, że nie jestem w tym sam. Kilka razy użyję tego słowa, nie jest łatwo, ale tak naprawdę odkrywam, że nie jest łatwo zostawić te lęki, niepokoje, wątpliwości, zmartwienia. Ale fajnie przypomina mi się coach Mike, pozdrawiam, Michał Wawrzyniak, rozwój osobisty, fantastyczny człowiek. Jak przeczytał z książki, że znajomość drogi, a podążanie ją to jest zupełnie coś innego. Właśnie podążam tą drogą, gdzie umysł mówi, że to się nie uda, że zawalisz, że ten głos, który mam w głowie, już jest bardzo cicho. Myśli, które były kiedyś natłokiem myśli, kilka tysięcy myśli dziennie, gdzie można było zwariować. Już jest teraz tak na tej płycie, która robi takie kółeczko, jest tak mało, że po prostu je widzę i ja mówię, no dobra, fajne, no to taką przysłowiową bekę sobie robię z tego umysłu, który boi się sam siebie, sam sobie zrobił to, bo sam wyszedłem z tego oceanu, przyszedłem tu z miłości, przyszedłem do świata dobra i zła, przyszliśmy sami sobie, umówiliśmy się, że będziemy sobie robić krzywdę, żebyśmy doświadczali czegoś innego, bo było może nudno tam w tym innym wymiarze. I teraz jestem wdzięczny za wszystko, co do mnie przychodzi, bez względu na to, co nie przyjdzie.
jak założycie takie okulary, to jak w tym filmie, to widział, że nie wszyscy są ludźmi, nie wszyscy są istotami żyjącymi. Dlatego jak widzę, że ktoś walczy z systemem, jak ktoś krzyczy na polityków, robimy takie mikrowojny. Mówimy, że wojna jest na świecie, ale wojnę mamy na własnym podwórku. We własnych domach. Wiecie, cały czas walczymy, oceniamy. Widzę jak umysł to umysł robi w oddzieleniu, w dualizmie. Widzę jak na przykład ktoś podchodzi do mnie, to jak szybko analizuje, czy ma uciekać, czy co ma robić. Ma atakować słownie, czy jak. Ale jest wielki spokój przez medytację, przez obserwację samego siebie, przez wgląd w samego siebie, nie w świat, co się dzieje na tym świecie. Co się dzieje z tym samochodem. Pomogę, robić tak, a ten samochód sam się prowadzi. Kto to robi? Automat. Mogę rozmawiać z wami pół godziny i dojechać do miejsca, którego chcę, a tak naprawdę jak tam dojechałem? Gdzie prędkości, gdzie znaki, i tak dalej. Czasami tego nie pamiętam. Można się na tym złapać właśnie przez taką obserwację tego automatu. Czy robicie to automatycznie, czy robicie to codziennie to samo. Daje nam takie a ja to robię świadomie, czy ja? Dobra, a jak to zmieniać, jak to przeprogramować? Zostawiać telewizję, zostawiać programy, które nam szkodzą, a czasami nawet nie wiemy, co nam szkodzi. Powiem wam, że ostatnio przejrzałem chyba kilka dni temu film na YouTubie, bardzo mi się spodobał nawet. Gościu, który chodzi w niebieskim kombinezonie po siłowni, to nie na YouTubie, to jest na Facebooku. Julian albo taki z brodą gościu, zakłada okulary i udaje, że on tam sprząta na tej siłowni. A tak naprawdę 7 czy tam 8 lat ciężko ćwiczy na sylwetkę, na to, żeby podnosić ciężary. No i dziwnie się czułem. Wow, dziwnie to poczułem, tak. Całe ciało aż tak miał taką jakby kroplą toksyczności. Ja mówię, kurde, wow, jak ten film mógł to dać? Gdy bardzo wolno to oglądałem, to zobaczyłem, że gdy pokazuje innym siłaczom, którzy tam na tej siłowni targają tam jakieś sztangi i ją pyta się, czy może próbować, no to oni się na początku z niego śmieją, to potem podnosi z lekkością i oni wywalają tak oczy. Jest taka muzyka i taka czaszka w tle faluje po tym filmie. I jest taka muzyka i wow, odczułem to bardzo toksycznie. Zaraz blokowałem to, znaczy zaakceptowałem, byłem wdzięczny za to doświadczenie.